Dzień dobry, możemy zaczynać. Poproszę o jakąś informację zwrotną, że możecie mnie Państwo widzieć, słyszeć. Najlepiej poprzez taki formularz pytania-odpowiedzi. Też bardzo bym prosił używać tego formularza pytania-odpowiedzi do zadawania pytań. Ewentualnie czat, nie ma znaczenia. Ok, Pan Konrad potwierdził, że widać i słychać. Dzień dobry Panie Konradzie, bardzo się cieszę. No dobrze, dziękuję, że Państwo znaleźliście czas dla mnie. Postaram się razem z odpowiedziami na Państwa pytania zmieścić się w godzinie, może nawet szybciej. Nasz temat dzisiejszy to jest układ wtryskowy, co się z tym układem wtryskowym dzieje, może dziać, no i to, w czym jesteśmy specjalistami, czyli chemia, dodatki, spreje, które dotyczą zastosowania wokół właśnie układu wtryskowego. Przygotowałem prezentację, natomiast proszę o zadawanie pytań, pisanie albo na czacie, albo na tej zakładce pytania-odpowiedzi. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa po polsku, u mnie to się wyświetla FNA, być może po polsku również i tak. I na te pytania, jeżeli one będą dotyczyły danego slajdu, danego tematu, postaram się odpowiedzieć od razu, a jeżeli to będą pytania bardziej ogólne albo odbiegające od danej kwestii, odpowiem na samym końcu. Postaram się odpowiedzieć, jeśli będę w stanie. Bardzo króciutko o nas. Firma Bizol, mamy siedzibę w Berlinie. Oferujemy oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje do automatycznych skrzyń biegów, dodatki do paliw, do oleju, do przekładni, do układu chłodzenia i chemię warsztatową. Staramy się koncentrować na potrzebach mechanika lub kierowcy, hobbysty, tak nazywamy tą grupę kierowców, czyli osoby, które mają pojęcie techniczne, są w stanie samodzielnie dokonać prostych napraw wokół samochodu. No dobrze, temat dzisiejszy to jest ten układ wtryskowy. Mamy dwa rodzaje układów wtryskowych. Układ pośredni, to dotyczy starszych samochodów, i układ bezpośredni, znany w dieslach, ale również teraz i w silnikach benzynowych. W układzie pośrednim mieliśmy wtrysk paliwa do kanału dolotowego. Tam po wymieszaniu z powietrzem, po otwarciu zaworu dolotowego mieszanka trafiała do komory spalania. W wtrysku bezpośrednim wtryskiwacz jest położony bezpośrednio w komorze spalania. To rozwiązanie pozwala na znacznie efektywniejsze spalanie. A konstruktorom rozwiązań silnikowych zależy na wzroście efektywności. Efektywność rozumiemy jako uzyskanie większej energii z tej samej lub nawet z mniejszej jednostki paliwa. Wtrysk bezpośredni pozwala nam na bardziej precyzyjne dozowanie paliwa. We wtrysku bezpośrednim mamy kilka faz wtrysku w jednym cyklu pracy tłoka. Mamy wtrysk wstępny, mamy wtrysk główny, mamy wtrysk dopalający. Wszystko po to, żeby z danej jednostki paliwa uzyskać jak największą energię. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo różne kształty denek tłoków. Dlaczego to pokazuję? Ponieważ w bezpośrednim wtrysku już nie tylko jest ważne, ile dostarczymy paliwa, ale ważne jest też to, jak go dostarczymy, czyli kąt wtrysku, sposób rozpylenia tego paliwa, sposób rozłożenia się tej mgiełki w komorze spalania mają znaczenie. I wszystko, co nam będzie to rozpylenie zmieniało od tych pierwotnych założeń, będzie powodowało, że nie będziemy mieli właściwego dopalenia mieszanki powietrzno-paliwowej, co będzie skutkowało określonymi trudnościami,
pokażę za chwilę. Wtrysk bezpośredni oznacza kilka ważnych parametrów. To znaczy mamy wysokie ciśnienie wtrysku powyżej 2000 bar. Mamy wysoką temperaturę samej pracy wtryskiwacza. Tak? Z racji tego, że on jest w tej komorze spalania, poddany jest znacznie wyższą temperaturą. Ta temperatura robocza to jest temperatura, w jakiej ten cały wtryskiwacz się znajduje. Jest to powyżej 140 stopni Celsjusza. No i współczesne wtryskiwacze mają budowę mikronową, 2 do 3 mikronów to jest przekrój wtryskiwacza. Tak jak wspomniałem, mamy kilka otwarć wtrysku w jednym cyklu pracy tłoka, dlatego ta precyzja wtrysku jest niezwykle ważna. Wtryskiwacz, który jest położony bezpośrednio w komorze spalania, jest poddany innym działaniom niż wtryskiwacz w przypadku wtrysku pośredniego. To znaczy narażony jest niestety na większe odkładanie się osadu węglowego. Ten oksad węglowy odkłada się zarówno wewnątrz wtryskiwacza, jak i na zewnątrz. Czyli te dwa zdjęcia poniżej, nowy wtryskiwacz ma, jeżeli pod mikroskopem go sobie obejrzymy, wygląda w ten sposób, a wtryskiwacz po około 50 000 kilometrów, nawet na bardzo dobrej jakości paliwie, będzie już pokryty osadem. Ten osad będzie powodował zaburzenie dawki wtrysku. No, komputer do pewnego stopnia będzie sobie z tym radził, będzie nam korygował dawkę wtrysku, ale z biegiem czasu będziemy tracić tą efektywność, o której mówiłem na początku. Po czym to będziemy poznawać? No więc pojawią się trudności z rozruchem na zimno silnika. No jeżeli samochód nie jest wyposażony w filtr cząstek stałych, zobaczymy czarne dymienie. Zmniejszenie osiągów pojazdów, no jest to coś, co kierowca może nie rozpozna, bo następuje to stopniowo, ale następuje spadek. Mamy spadek osiągów pojazdu. Drganie silnika, takie charakterystyczne stukanie wtryskiwaczy, podwyższona temperatura pracy silnika, nieregularna praca na biegu jałowym, zwiększone zużycie paliwa oczywiście. No, ostatecznie może dojść do tego, że silnika nie uruchomimy. Oczywiście możemy przeprowadzić diagnostykę wtryskiwaczy, podłączyć komputer, sprawdzić dawki paliwa, czas otwarcia w tych wtryskiwaczy i wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, który z wtryskiwaczy w jakiej jest kondycji, bo oczywiście zużycie tych wtryskiwaczy i zanieczyszczenia, które na nich powstają, nie zawsze pojawiają się na wszystkich wtryskiwaczach równocześnie. Często jest tak, że 1 czy 2 wtryskiwacze są w gorszej kondycji, a pozostałe w lepszej. Tutaj taki temat, który nie jest związany z układem wtryskowym bezpośrednio, ale układ wtryskowy ma na niego pośredni wpływ, a ten pośredni wpływ jest dość duży. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że nie dopalamy do końca mieszanki paliwowej, nie mamy tego wtrysku pierwotnego, no to dochodzi do tego, że te resztki muszą gdzieś się osadzić. I one osadzają się, jeżeli mamy filtr cząstek stałych, właśnie na filtr cząstek stałych. Ten filtr cząstek stałych oczywiście podlega samoregeneracji i powinien się oczyszczać, ale nie zawsze oczyszcza się i nie zawsze regeneruje się z tego, co przedostanie się do niego z właśnie niespalonego paliwa. No i z biegiem czasu następuje coraz częstsza samoregeneracja filtra, aż w końcu sam układ nie może się zregenerować, no i potrzebna jest ingerencja mechanika. A drugi problem to jest kwestia zaworu EGR i układu dolotowego. 2 słowa na temat układu dolotowego.
o co w nim chodzi, po co ten układ dolotowy się pojawił i czemu inżynierowie sobie takie coś wymyślili. No więc tak, chcemy mieć dużą efektywność, ale równocześnie chcemy, żeby nasz silnik emitował jak najmniej spalin. Mamy dwa problemy w przypadku emisji spalin. Jeden problem to jest sadza, a drugi problem to są tlenki azotu. Tlenki azotu są bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Sadza również jest szkodliwa, powoduje zmiany w układzie oddechowym, ale te tlenki azotu są znacznie bardziej problematyczne. I teraz tak, im mamy większą temperaturę spalania, tym mamy mniej sadzy, ale więcej tlenków azotu. Im mamy mniejszą temperaturę spalania, tym mniej tlenków azotu, ale więcej sadzy. Czyli regulując samą zmianą temperatury spalania, jesteśmy w stanie zmniejszyć jeden problem, ale generujemy drugi. I teraz tak. Inżynierowie poradzili sobie z wychwytywaniem sadzy cząstek stałych właśnie poprzez wspomniany filtr cząstek stałych. W silnikach diesla jest to rozwiązanie już bardzo powszechne. Każdy o tym słyszał. W silnikach benzynowych w nowych modelach pojawiają się te filtry cząstek stałych. Natomiast co zrobić z tlenkami azotu? No więc wymyślono sobie w ten sposób, że wpuszczamy do komory spalania z powrotem spaliny i dzięki temu obniżamy temperaturę spalania. Obniżając temperaturę spalania, emitujemy mniej tlenków azotu, a sadza jest wyłapywana przez filtr cząstek stałych. Rozwiązanie służy temu, no, żeby samochód był mniej szkodliwy dla ludzi. No, taka jest tego idea. Ten dolot ma różną podatność na zapychanie się. Mechanicy wiedzą, że niektóre modele samochodów zapychają się szybciej, niektóre zapychają się wolniej. No, zależy to od użytych materiałów, zależy to od konstrukcji tego układu dolotowego. Natomiast na pewno, jeżeli mamy zanieczyszczony układ wtryskowy, jeżeli nie jesteśmy w stanie do końca dopalać mieszanki paliwowej, powodujemy silniejsze zapychanie się zarówno filtra cząstek stałych, jak i kolektora dolotowego. Dlatego o tym wspominam. Czyli możemy czyścić ten filtr cząstek stałych, ale jeżeli nie usuwamy przyczyny, która nam powoduje, że on w takim stopniu się zapycha, no to generujemy problem. Na marginesie wspomnę, oczywiście filtr cząstek stałych musimy używać specjalne oleje, tak zwane oleje low subs, ale to nie jest temat dzisiejszej dyskusji. Dobra. Przy okazji chciałbym przypomnieć definicję liczby cetanowej. Liczba oktanowa jest pewnie powszechnie znana, tak? Liczba oktanowa, czyli odporność na niekontrolowany samozapłon benzyny. Ten samozapłon może powodować spalanie stukowe, to większość osób wie, natomiast nie wszyscy wiedzą, co to jest liczba cetanowa. Liczba cetanowa opisuje nam taką zdolność oleju napędowego, diesla, do tego, żeby nastąpił jego samozapłon, czyli silniki z samozapłonem napędzane dieslem muszą właśnie to paliwo musi mieć taką właściwość, żeby ten samozapłon nastąpił. Czyli im będziemy mieli większą liczbę cetanową, tym potrzebujemy mniejszą temperaturę do tego, żeby ten samozapłon nastąpił. Na tym wykresie, który tutaj pokazuję na slajdzie, widzimy jeszcze jedną zależność, czyli im wyższe ciśnienie, tym potrzebujemy mniejszą temperaturę na samozapłon. No i znowu wracamy do tego punktu wyjścia, czyli zmiana charakterystyki wtrysku będzie nam wpływała na ciśnienie tego wtrysku, czyli też będzie zmieniała moment, kiedy ten samozapłon nastąpi. Natomiast od tego, że nastąpił samozapłon, a została wyzwolona energia, też potrzebujemy chwilę czasu. I teraz nasz diesel zaczyna pracować w taki charakterystyczny, twardy, klekoczący czas, no to wtedy klekoczący charakter, to świadczy o tym, że ten samozapłon, czyli ten czas od samozapłonu do spalania mieszanki, no jest zbyt długi. Czyli to też jest jedna z informacji, że coś może się dziać z układem wtryskowym. OK.
No dobrze, mówiliśmy sporo o zanieczyszczeniach i osadach. I o co chodzi z tymi osadami? Czemu one się nam tam gromadzą? No, są to jakieś tam związki węgla, natomiast one mają taki charakter, że są polarne. Polarne oznacza to, że ich ładunek elektryczny jest nierównomiernie rozłożony, tak jak w przypadku wody. I ta właściwość powoduje, że one mają zdolność do kumulowania się, łączenia się i do przyklejania się do różnego rodzaju powierzchni metalowych. I to powoduje, że one z biegiem czasu nam się gromadzą się na denku tłoka, gromadzą się właśnie na tym wtryskiwaczu, jego wnętrzu, na jego końcówce. Im więcej tych osadów, tym charakterystyka wtrysku nam się zmienia. Firma Beazle stosuje w swojej chemii, w swoich dodatkach coś, co nazywamy Deposit Control Additive, DCA. O co w tym chodzi? To jest taka specjalna chemia, która ma takie właściwości, że nam niweluje tą polarność tych cząstek węglowych. To znaczy, no tak jak na tym wykresie widać, no tak jest to przerysowane, no ale taka jest właśnie zasada. Przyklejamy do nich takie igiełki i te igiełki powodują, że cząsteczki i sadzy nie mogą się ze sobą złączyć. I te igiełki też powodują, że ten osad zaczyna się od siebie odrywać. Oczywiście musimy to traktować w kategoriach mikroskopowych. To znaczy, to nie jest tak, że odrywa nam się jakaś duża cząsteczka, która by nam coś tam zablokowała. No to są mikronowe cząsteczki, które z biegiem czasu się odkrywają. I ta zdolność czyli jeżeli dany dodatek zawiera właśnie tę swoją formułę DCA, to ten efekt tego, że ten osad nie jest w stanie znowu się przykleić, jest długotrwały. To nie jest tak, że on działa tylko w momencie, kiedy jest wlany do baku. Nie, to jest długotrwałe działanie. Długotrwałe, mówimy o dystansach 8 do 15 tysięcy kilometrów. To jest tak, że ten osad nie jest w stanie się pojawiać, ponieważ te igiełki są przyklejone właśnie do powierzchni wtrysku i do innych elementów, na których by ten osad mógł powstawać. No dobra, to teraz przejdźmy do chemii, jaka może być zastosowana. Jeśli chodzi o oczyszczenie układów wtryskowych, czy w silnikach diesla, czy w silnikach benzynowych, trzy grupy produktów. Mamy grupę produktów do zastosowania przez mechaników, przez profesjonalistów i tu jest właśnie reprezentant tej grupy produktów, Pro Diesel System Clean. Jest to bardzo silna chemia, bardzo mocno i agresywnie działająca. Ponieważ jest to tak silny detergent, nie wolno go pod żadnym pozorem wlewać do baku. Gdybyśmy wlali ten płyn do baku, niestety on rozpuści nam osad, który się z biegiem czasu gromadzi w baku, no i to w efekcie może doprowadzić do uszkodzenia pompy paliwa, do uszkodzenia wtryskiwaczy. No, tego byśmy nie chcieli. Żeby móc zastosować tą chemię, mechanik potrzebuje mieć sposób na to, żeby bezpośrednio podpiąć się pod układ wtryskowy. Czyli zazwyczaj gdzieś za filtrem paliwa zdejmuje przewody właśnie z filtra paliwa i za pomocą prostego narzędzia albo bardziej skomplikowanej maszyny podpina się pod układ wtryskowy, ustawia na tym urządzeniu czy maszynie ciśnienie takie, jakie w tym układzie wtryskowym jest i uruchamia silnik, który zaczyna pracować właśnie na tej chemii. Czyli takim bypassem omijamy bak, omijamy nasz filtr paliwa i no, możemy też przed filtrem paliwa się oczywiście podłączyć i wpuszczamy tą chemię na pracujący silnik. To musi trwać, taka operacja musi trwać i ten silnik musi sobie popracować no co najmniej 40 minut. Na wolnych obrotach, czasem mechanik go przegazowuje lekko, ten silnik sobie musi przez te 40 minut popracować i w ten sposób czyścimy te wtryskiwacze.
No jest to alternatywa do tego, żeby wtryskiwacze zdemontować i przeprowadzić ich regenerację, przeprowadzić ich profesjonalną diagnostykę. Oczywiście tego typu czyszczenie nie jest w stanie zastąpić pełnej regeneracji wtryskiwaczy, ale istotnie poprawia charakterystykę wtrysku. Kilka lat temu były robione badania na Politechnice Radomskiej. Została opracowana metoda diagnostyki wtryskiwaczy za pomocą ultradźwięków i tego typu rozwiązanie czyszczenie wtryskiwaczy było właśnie testowane, czyli za pomocą ultradźwięków i odpowiedniej skali można było określić, w jakim stopniu wtryskiwacz wrócił do swoich pierwotnych parametrów. Jeżeli wtryskiwacz nie posiadał większych niż 40% utraty swoich właściwości, można było przywrócić jego prawie pierwotne parametry. Jeżeli przekroczy te 40%, niestety tego typu działanie jak czyszczenie chemią nie było skuteczne, wtryskiwacz wymagał wymiany, można było próbować go regenerować. Drugim rozwiązaniem pośrednim między takim cywilnym zastosowaniem przez kierowców a przez mechaników jest rozwiązanie, które u nas się nazywa Diesel Power Boost. Jest to dodatek, który już możemy wlać do baku. On nie jest taki mocny, taki silny jak ten pierwszy. Natomiast no, musimy do tego podejść dosyć krytycznie, czyli to jest nadal silna chemia. Więc jeżeli mamy obawy, że w tym baku no, jest sporo osadów, no to lepiej, żebyśmy go do baku nie wlewali. Ten dodatek możemy spokojnie zastosować na dwa inne sposoby. Możemy wpiąć się pod układ wtryskowy, no oczywiście z świadomością, że nie możemy wpuścić powietrza do układu wtryskowego, że wiemy jak to zrobić i odpalić samochód bezpośrednio z tej puszki. Trzecią możliwością jest, kiedy robimy inspekcję, wymieniamy filtr paliwa w dieslu, możemy ten filtr zalać, nowy filtr oczywiście, zalać tym dodatkiem, resztę wlać do baku i w ten sposób uruchomić silnik i nastąpi czyszczenie. No nie jest to tak skuteczne i silne czyszczenie jak to pierwsze, które wykonuje mechanik, no i nie trwa 40 minut, ale przynosi spore efekty. Ten dodatek, Diesel Power Boost, ma również w sobie wysoką ilość cetanu. Czyli w momencie, kiedy wlewamy go do baku, no bo tylko wtedy ten cetan nam się przyda, będziemy odczuwali na rezerwie tankowanie do pełna, potem oddanie klienta. Tak, pan Konrad tutaj napisał sugestię. Z doświadczenia wlewamy do baku na rezerwie, trasa 20-30 km do tankowania do pełna, potem oddanie klientowi, jak wyjdzie bak ponownie. Wymiana filtra paliwa obowiązkowo. Wymiana filtra paliwa obowiązkowo. Co do baku, no obawiałbym się wlewania silnej chemii do baku. Jest chemia, nie mamy jej w swojej ofercie, ale taką chemię nasza konkurencja oferuje do czyszczenia baku. No tutaj pan Konrad, booster, booster oczywiście tak, booster tak, no to pan Konrad skomentował, dopisał, że wlewają Diesel Power Booster, a nie ten czarny. Dobrze, to cofam moją wypowiedź. Diesel Power Booster jak najbardziej do baku, tak. Natomiast pan Konrad napisał jedną ważną rzecz. Dopóki samochód znajduje się w rękach mechanika, to mechanik dzięki swojemu doświadczeniu no, musi podejmować decyzje. I jest sporo dyskusji. Wyczyszczę wtryskiwacze, coś mi się tam uszkodzi. Oczywiście może się coś uszkodzić. Kiedy? Kiedy na przykład zdarzyło się tak, no mam nadzieję, że jest to już kwestia sporadyczna, że paliwo zawierało dużo siarki. Tak? Ta siarka zamieniała się w kwas siarkowy, a ten kwas siarkowy powodował korozję wtryskiwaczy. I wtedy na wtryskiwaczu pojawiają się wrzerki. I tego typu detergenty te wrzerki usuwają.
Jeżeli te żerki zostaną usunięte, to wtryskiwacz zaczyna nam lać, czyli wtryskiwacz funkcjonował jako tako, były te wrzerki, one się jako tako trzymały, wlaliśmy dodatek, no i nagle ten wtryskiwacz zaczyna lać. Z tym, że tak, jeżeli mamy już te wrzerki na wtryskiwaczu, jeżeli on jest w takim stanie, to, że on zacznie lać, może się zdarzyć w każdym momencie. W każdym momencie. Lepiej, żeby taka sytuacja zdarzyła się w momencie, kiedy samochód znajduje się u mechanika i możemy przeprowadzić diagnostykę, możemy sprawdzić, co tam się dokładnie wydarzyło i zareagować, niż kiedy jesteśmy w trasie. Więc na argumenty, że coś może się stać, może, ale są do tego określone powody. Czyli jeżeli wtryskiwacz jest skorodowany no i czyszczenie tego wtryskiwacza usunie te wrzerki, oczywiście on zacznie lać, ale skorodowany wtryskiwacz wymaga już wymiany. Dobrze. No i co? Rozwiązanie cywilne, dodatek do diesla D60, System Clean Plus. Jest to typowy dodatek dla kierowców do wlewania do baku. Jedno opakowanie na 70 litrów oleju napędowego. To pierwsze rozwiązanie i drugie rozwiązanie sugerujemy co inspekcję, co drugą inspekcję. Tego typu dodatek D60 no, nie jest aż tak silnym detergentem. Tutaj musimy być pewni, że trafi on, znaczy, że może trafić do różnego rodzaju samochodów w różnej kondycji technicznej i ten dodatek, żeby on powodował utrzymanie dobrej kondycji naszych wtryskiwaczy, musi być stosowany co 3 tankowania. Tak, no to jest minimalna ilość. Po prostu wlewamy go do baku. Po zatankowaniu to jest samomieszalny dodatek. Wszystkie te dodatki wlewane do baku są samomieszalne. Nie ma znaczenia, czy najpierw go wlejemy, potem zatankujemy, czy najpierw zatankujemy, potem wlejemy. Naprawdę nie jest to istotne. No dobrze. Jeżeli chodzi o benzynę, również mamy 3 kategorie produktów, czyli ta czarna Pro Gasoline System Clean, podobnie jak w przypadku diesla, również produkt dla mechaników, którzy są w stanie bezpośrednio podpiąć się pod układ wtryskowy i uruchomić silnik pracujący na właśnie tej chemii. I tak samo jak w przypadku diesla, absolutnie tego produktu nie wlewamy do baku. Tu mamy nowy produkt, on się pojawił niedawno w naszej ofercie. Mamy coraz więcej samochodów benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, te wszystkie TFSI, GDI i inne skróty. No i tutaj niestety zaobserwowaliśmy, że w przypadku wtryskiwaczy położonych bezpośrednio w komorze spalania typowe detergenty stosowane do czyszczenia wtryskiwaczy nie działają, czyli ten osad węglowy jest inny i wymagany jest inny rodzaj detergentów do jego usuwania. Stąd takie rozwiązanie dedykowane właśnie do silników wyposażonych w wtrysk bezpośredni, silników benzynowych. Również silna chemia, no tutaj nie wlejemy jej do filtra paliwa, bo ten filtr jest zbyt mały. Możemy to wlać tylko i wyłącznie do baku. Ten bak powinien być co najmniej w 1/3 zatankowany. I również to stosujemy co przegląd, co 10 000 kilometrów. Ten dodatek pomaga nam unikać takiego efektu, tam sporo w ostatnim czasie się o nim słyszy, LSPI. O co chodzi z tym LSPI? Co to w ogóle jest? LSPI jest to takie zjawisko, które się właśnie pojawiło w wróciło, no to było w starych silnikach również, ale z tym sobie inżynierowie poradzili. Natomiast na nowo wróciło w nowych silnikach benzynowych. Dlaczego? Te nowe silniki benzynowe mają małą pojemność, mają właśnie bezpośredni wtrysk paliwa i wysokie ciśnienie pracy. Na dodatek zalecane jest eco-driving, czyli pracuje silnik na niskich obrotach przez dłuższy okres czasu. No i zauważono, że następuje coś takiego jak niekontrolowany zapłon.
Ten niekontrolowany zapłon, tak jak widać na tym wykresie, powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia. I ten gwałtowny wzrost ciśnienia może niestety spowodować bardzo poważne uszkodzenia silnika. Skąd to LSPI się bierze? Ono się bierze stąd, że nam się zapali ten osad węglowy, który znajduje się, gromadzi się w komorze spalania na denku tłoka. Skąd tam się wziął ten osad węglowy? No, wziął się z tego, że nie dopalamy mieszanki paliwowej, czyli nasze wtryskiwacze niestety wpuszczają za dużo paliwa, albo nie w odpowiednim momencie, albo nie następuje odpowiednie zawirowanie tej mgiełki paliwowej. Drugi efekt jest taki, że oczywiście do komory spalania przedostają się drobinki oleju. No, olej pokrywa gładź cylindra i w momencie pracy tłoku cząstki tego oleju się przedostają do komory spalania. Teraz jeśli nie stosujemy odpowiednich olejów o odpowiedniej jakości, to też powodujemy to, że powstaje więcej tego osadu węglowego. Niedawno zaczęły się pojawiać oleje silnikowe, które mają nieco inny skład, taki, który nie powoduje właśnie gromadzenia się tego osadu węglowego. I tak tylko na marginesie, tutaj mamy dwie aprobaty, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, który z tych olejów jest właśnie już dostosowany do tego, żeby unikać efekt LSPI. Tu mamy amerykańską organizację API i oleje, które mają na bańce napisane SN+, to są właśnie takie oleje, których baza olejowa musi być tak zmieniona, żeby nie powodować tego LSPI. Znaczy zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia. No i europejska CA, mamy nową normę C6, ona się pojawiła z tego co pamiętam pod koniec 2021 roku i norma C6 jest to dokładnie norma C5, czyli oleje low subs o niskiej popiołowości i braku zawartości fosforów w dodatkach i dodatkowo obniżony HTHS, no i tutaj też ta baza olejowa dostosowana do tego, żeby ten LSPI unikać. Czyli żebyśmy nie mieli kłopotu z LSPI, kondycja układu wtryskowego, pamiętamy o wymianie oleju na czas i dbamy o to, żeby ten zastosowany olej był odpowiedniej jakości. No dobra, wracamy do dodatków. To jest taki typowy dodatek do benzyny dla kierowców, czyli wlewamy go znów co 2-3 tankowania do baku. Dodatek czyszczący układ wtryskowy i przywracający mu pierwotne osiągi. Gasoline System Clean G80. Wszystkie czerwone puszki u nas to diesel, zielone benzyna. Czarne z takim fioletowym napisem to są produkty dla mechanika, tam jest wyraźnie napisane, który jest do diesla, który jest do benzyny. Ok, dobra. Sporo osób pyta się o kwestię płukania układu olejowego. No i co to płukanie układu olejowego właściwie ma z tematem dzisiejszym, czyli z układem wtryskowym. Płukać, nie płukać, jak płukać, to czym płukać. Część chce płukać naftą, inni chcą płukać po prostu dodaniem do benzyny, do oleju silnikowego, oleju napędowego. Niektórzy stosują różnego rodzaju dodatki. O co chodzi z tym płukaniem? No więc taki typowy dodatek do czyszczenia układu olejowego powinien sobie zawierać dwa ważne komponenty. Powinien zawierać sobie dystergent i detergent. Detergent, czyli to, co nam czyści, a dyspyrent to, co nam obniża lepkość oleju. Bo musimy w momencie, kiedy płuczemy układ olejowy, doprowadzić do tego, żeby ten olej łatwiej płynął. No i znowu, ta operacja powinna być wykonana przez mechanika,
Silnik pracuje na wolnych obrotach, absolutnie go nie gazujemy, ponieważ obniżyliśmy tą lepkość oleju. Po co ją obniżyliśmy? Po to, żeby ten olej mógł swobodnie krążyć razem z tym detergentem. Nafta sama w sobie nie obniży nam lepkości oleju. Ona zmieni gęstość oleju, a gęstość i lepkość to nie jest to samo. Gęstość jest to masa w objętości, a lepkość to jest zdolność płynięcia cieczy. Ludzie często mylą te dwa pojęcia. Mówią, że olej jest bardziej lub mniej gęsty. Jeżeli mówimy o olejach silnikowych, to operujemy lepkością, a parametrem lepkości jest milimetry kwadratowe na sekundę, a nie gramy na przykład na centymetry sześcienne. Czyli jeszcze raz, lepkość to jest zdolność płynięcia danej cieczy. Jak ona łatwo przepływa. Czyli my tą lepkość obniżamy za pomocą specjalnej chemii. Wtedy olej łatwiej opływa nam cały układ olejowy, a detergenty usuwają nam cały ten osad. No i teraz co ja tutaj pokazuję? Tutaj pokazuję tłok i na tym tłoku mamy rowki pierścieni. Pod tymi rowkami pierścieni gromadzi się osad. Ten osad powoduje, że pierścienie robią się sztywne, a kiedy pierścienie robią się sztywne, to robią się mniej szczelne. I widzimy to na przykład na pomiarze kompresji, na tym drugim wykresie, że drugi i czwarty cylinder ma mniejszą kompresję niż pierwszy i trzeci. I teraz tak, osoby, które nie są przekonane do pukania okładu olejowego, w bardzo łatwy sposób w silniku benzynowym mogą wykręcić świecę, zmierzyć kompresję przed pukaniem, przed zmianą oleju, potem wymienić olej, zrobić pukanie, wymienić olej, oczywiście wymienić filtr, tak samo rozgrzany silnik i zmierzyć kompresję po tej całej operacji. Mogą to zrobić po przejechaniu, nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy kilometrów i zobaczyć, co się stanie. I teraz tak, ta nierówna kompresja, ona też będzie nam powodowała to, że mamy więcej spalin. A te spaliny będą nam powodowały zapychanie filtrocząstek stałych, no i tego nieszczęsnego EGR-u. Tak, więc stąd ten temat poruszam przy układzie wtryskowym. No dobra, no a co, kiedy już nie udało nam się wyczyścić i musimy te wtryskiwacze wyciągnąć? No, nie zawsze ta chemia zadziała tak, jak oczekujemy. Wtryskiwacz jest w takiej kondycji, że trzeba go wymienić. Niestety czasem wtryskiwacze są zapieczone i wykręcenie ich, wymontowanie ich sprawia trudności. Tutaj proponuję takie rozwiązanie. To jest taki spray, który ma w sobie dwie funkcje. Schładza istotnie metal, no i za pomocą teflonu wnika w szczelinę. Tak? To schłodzenie jest po to, żeby zmieniło nam się napięcie na tym metalu, żeby on się odrobinę skurczył, zmienił trochę swój kształt i dzięki temu ten teflon mógł wniknąć do środka. Czyli to jest takie rozwiązanie, jeżeli mamy kłopoty z demontażem wtryskiwaczy czy demontażem świec, to jest właśnie rozwiązanie na to, żeby w łatwiejszy sposób te świece czy wtryskiwacze wymontować. F22, czyli raz szok chłodzi i zawiera w sobie teflon po to, żeby łatwiej było wykręcić zapieczone elementy. No dobra, a potem te wtryskiwacze montujemy z powrotem. No i są dwie szkoły. Tak? Jedna mówi nie smarować niczym, druga mówi smarować. Ja nie będę się spierał. Jeśli Państwo należycie do szkoły numer 2, to absolutnie nie używamy sprayu miedzianego. Dlaczego? Dlatego, że korpusy aluminiowe z miedzią powoduje nam to korozję, reakcję chemiczną miedzi z aluminium i nie o to nam chodzi. Natomiast możemy używać tajemniczo nazywane rozwiązanie azotek boru. Azotek boru to jest nic innego co ceramika, czyli coś, co jest bardzo trwałe, bardzo twarde i bardzo odporne na wysokie temperatury.
nanosimy to albo na wszystkie elementy, które są poddawane wysokim temperaturom, czyli układ hamulcowy, no i tutaj wspomniane te wtryskiwacze lub również świece przed ich zamontowaniem, po to, żeby przy następnej inspekcji nie męczyć się z ich wymontowaniem. No dobra. Spalanie. Mówiliśmy, że mamy paliwo. To paliwo sobie przez te wtryskiwacze dostarczyliśmy, no ale co z powietrzem? No więc to powietrze też musi do komory spalania trafić. No i mamy tutaj kolektory dolotowe. Mamy kolektor dolotowy w dieslu, mamy kolektor dolotowy w silnikach benzynowych. No i niestety te kolektory dolotowe z biegiem czasu nam się pokrywają osadem, szczególnie w silnikach diesla, ale w silnikach benzynowych również. No i ten osad trzeba usunąć. Możemy kolektor zdemontować, możemy się do niego dostać i możemy go sobie na spokojnie wyczyścić, co zajmie sporo czasu, no i też jakieś umiejętności większe do tego potrzeba. Możemy ten kolektor wyczyścić bez demontażu. Oczywiście nie wyczyścimy go, nie będę tutaj czarował tak skutecznie, gdybyśmy go zdemontowali, no ale również to też czyszczenie nastąpi. Do tego są specjalne spraye. Mamy spray do diesla, diesel intake clean i do benzyny. Tutaj i w przypadku diesla, i w przypadku benzyny nanosimy to na pracującym silniku. W przypadku benzyny, jeżeli mamy przepustnicę, dostaliśmy się do tej przepustnicy, to nanosimy najpierw na niepracującym silniku. Chemia chwilę nam zacznie działać, wtedy silnik odpalamy i lekko dodając gazu znowu ostrożnie ten płyn dopuszczamy. Oczywiście jest to czynność typowo warsztatowa i wymaga uwagi. Nie możemy tak sobie bezkrytycznie ten płyn wlewać do kolektora dolotowego, no bo jeżeli on nie spali się, czyli będzie go zbyt dużo, no to nasz tłok nie będzie miał szansy się zmieścić i wyjdzie nam bokiem. Tak więc robimy to na spokojnie, powoli, natomiast najbardziej jest to metoda w rękach mechanika bezpieczna i jest to metoda skuteczna. Na naszej stronie internetowej są filmy pod każdym z tych produktów, jak to stosować, więc zachęcam do ich obejrzenia. No i wspomniany produkt do czyszczenia kolektora dolotowego w benzynie i czyszczenia przepustnicy. Takie falowanie silnika na wolnych obrotach to jest często przyczyna tego, że przepustnica nam się nie domyka albo nie pracuje elastycznie, nie otwiera się elastycznie. Ok, jeżeli jesteśmy w temacie powietrza, to współczesne silniki potrzebują informacji, ile tego powietrza nam do komory spalania wpada. One potrzebują tą informację, żeby nasz sterownik mógł w odpowiedni sposób skorygować dawkę wtrysku. Skąd sterownik o tym wie? Ano, został zamontowany w samochodzie czujnik mierzący przepływ powietrza. To jest powszechne rozwiązanie, praktycznie każdy współczesny samochód, czy benzynowy, czy diesel jest wyposażony w przepływomierz. I jak taki przepływomierz działa? Są różne typy przepływomierzy. Główna zasada działania jest taka, że ten przepływomierz stara się mieć cały czas taką samą temperaturę. Natomiast przez niego przepływa powietrze, które chłodzi go. Czyli im więcej przepływa powietrza, tym więcej prądu potrzebujemy, żeby zasilić nagrzewanie tego przepływomierza, żeby uzyskać taką samą temperaturę. Czyli sterownik widzi funkcję zmiany napięcia prądu w zależności od tego, ile tego powietrza przepływa. Czyli bardzo precyzyjnie wiemy, ile trafia powietrza do naszej komory spalania. Wtedy sterownik adoptuje korekcję wtrysku paliwa w zależności od tego, ile tego powietrza jest. Wszystko ładnie, pięknie, dopóki na tym przepływomierzu nie zacznie pojawiać się osad.
no, razem z powietrzem, to powietrze ciągle przez niego przepływa, te drobinki osadu, no niestety na nim się gromadzą. I one działają jak taki izolator, czyli dostajemy błędną informację, nieprawdziwą, ale do tej błędnej informacji nasz sterownik podejmuje decyzję, czyli on koryguje dawkę paliwa bazując na błędnej informacji. A to powoduje, że tego paliwa może na przykład trafiać zbyt dużo. A jeżeli trafia zbyt dużo, no to mamy te problemy, o których mówiłem wcześniej. No, słyszałem o takich pomysłach, że niektórzy te przepływomierze rozwiercają, żeby zwiększyć moc silnika, czyli taki prosty tuning. No nie wiem, nie będę oceniał, czy jest to dobre rozwiązanie, czy niedobre rozwiązanie. Te przepływomierze można w bardzo łatwy sposób zdemontować. To nie jest duża sztuka. Można go oczywiście wymienić, można założyć nowy, ale możemy go okresowo przy inspekcji samochodu czyścić. Są osoby takie, które czyszczą te przepływomierze na przykład zmywaczem do hamulcy. Świetna metoda, bardzo dobra. Ona na pewno będzie napędzała popyt na nowe przepływomierze. No nie wiemy, z czego jest ten dokładnie, co tam jest w tym naszym odtłuszczaczu. No nie jest to produkt na pewno do czyszczenia elektroniki. Możemy zastosować preparat do czyszczenia elektroniki, są takie preparaty. My oferujemy rozwiązanie stricte dedykowane do czyszczenia przepływomierzy. Ono jest przetestowane na różnych typach przepływomierzy i mamy tutaj pewność, że nie jest agresywny ani dla tworzywa, z którego jest ten przepływomierz zrobiony, ani dla elektroniki. No i to jest ostatni produkt, który dzisiaj chciałem zaprezentować, więc chętnie odpowiem na pytania. U nas 90% serwisów olejowych jest spłukanka, jedna flota nie wyraziła zgody. Dodatkowy dochód dla serwisu przy każdym serwisie. Z tym pukaniem. Nigdy nie jesteśmy w 100% pewni, jaka jakość oleju była zastosowana przed. Są różne źródła z tego oleju, są różne sytuacje, ktoś miał jakąś dolewkę, coś do tego oleju, znaczy wyświetliła się informacja, że trzeba dolać, uzupełnić olej, dolał jakiś olej. No, nie mamy nigdy 100% pewności, jakiej kondycji ten olej jest. Olej silnikowy musi spełniać 5 podstawowych funkcji. On nie tylko smaruje, on musi transportować zanieczyszczenia, on chłodzi silnik, on działa przeciw korozji, on również uszczelnia. I teraz tak, jeżeli w układzie olejowym gromadzi nam się osad, tak zwany szlam olejowy, tak, on się w tych kanalikach olejowych z biegiem czasu gromadzi. I teraz wlejemy świeży, nowy olej, który w sobie ma dużo detergentów, aktywnych substancji, które będą nam czyściły ten olej, czy ten układ olejowy. I tak zostawimy ten samochód i kierowca sobie tym samochodem odjedzie, to po przejechaniu kilkunastu kilometrów, no ten szlam olejowy zacznie pływać. Oczywiście filtr olejowy ten szlam olejowy powinien wychwytywać, ale nie zawsze się tak stanie. I czasem może to doprowadzić do zapchania określonych kanalików olejowych. No, na przykład olej nie trafia do hydraulicznych popychaczy, albo olej nie trafia do smarowania tego łożyska igłowego turbiny. No i wtedy mamy spory kłopot. Warto płukać układ olejowy zawsze, kiedy nie wiemy, jaka jest historia tego samochodu dokładnie, jaki olej był zastosowany. Też różni producenci olejów stosują różne pakiety dodatków. No tak, wiemy, że olej ma takie i takie parametry lepkościowe, ale jaki jest jego skład chemiczny, no tego nie wiemy, tego nie wyczytamy ani z paszportu technicznego, ani z karty charakterystyki.
to musielibyśmy sprawdzić w laboratorium i to kilkoma testami, nie jednym, to się przeprowadza takich testów aż 12. Mamy takie coś jak odcisk chemiczny oleju, więc możemy sobie tam sprawdzić trochę dokładniej, co w tym oleju jest. No i wiemy, że niektórzy producenci wypuszczają olej, który jako świeży spełnia te wymagania, które producent samochodu oczekuje, ale po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów no już zupełnie tych parametrów nie trzyma. No, takim przykładem są zastosowanie polimerów, które powodują to, że zwiększamy indeks lepkości. Im wyższy indeks lepkości, tym olej ma mniejszą podatność na zmianę lepkości w zależności od zmiany temperatury. Czyli chodzi nam o to, że jeżeli uruchamiamy silnik, mamy zimny start, tak, i olej ma w tym momencie określoną lepkość, doprowadzamy temperaturę oleju do temperatury roboczej i mamy inną lepkość. I chodzi nam o to, żeby te lepkości były jak najbardziej ze sobą zbliżone. Czyli im wyższy indeks lepkości, tym mniejsza podatność oleju na zmianę lepkości funkcji temperatury. I żeby to uzyskać, wkładamy do oleju takie specjalne polimery, które się zwijają, kiedy są niskie temperatury, a rozwijają się, kiedy są temperatury wysokie. I w ten sposób sobie regulujemy tą lepkość. Tak? Temperatura nam się zmienia, one się rozwijają, lepkość oleju nie zmienia się drastycznie. No i wszystko ładnie, pięknie, tylko możemy zastosować różne rodzaje tych polimerów i niektóre z nich są takie, że po przejechaniu 20 czy 30 tysięcy kilometrów, tak, jeżeli mamy samochody z długimi interwałami, one nadal działają. A są takie, które po przejechaniu 2-3 tysięcy kilometrów przestały działać. To znaczy, że w roboczej temperaturze oleju będzie zupełnie inna lepkość tego oleju niż kiedy zalaliśmy ten olej jako świeży. No i z racji tego, że nie zawsze wiemy, jaki olej zastosowaliśmy, skąd ten olej pochodzi i co tam zostało do niego zastosowane, a potem wlejemy dobry olej z dużą ilością detergentów, dobrze działający i chcąc zrobić dobrze, niestety zrobimy źle, a pukanka powoduje to, że to ryzyko zmniejszamy. Czy są może inne pytania? Chętnie odpowiem. Jeszcze zobaczę na czacie i na pytaniach. No dobrze, to skoro nie ma innych pytań, to ślicznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Jeśli macie jakieś krytyczne uwagi, to proszę do mnie napisać. Może napiszę na tych pytaniach mój adres mailowy, to każdy z Państwa będzie mógł do mnie napisać bezpośrednio. O, to jest mój adres mailowy. Też jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania w przyszłości, to proszę napisać na maila, chętnie odpowiem, skontaktuję się. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę udanego dnia. Do widzenia.